O ile większość tego typu samochodów budowana jest na bazie aut dostawczych, nie bójmy się użyć tego słowa, i nazywana vanami i minivanami, to Lexus nie używa w ogóle takiej nomenklatury, ponieważ to auto zostało zbudowane na płycie osobówek. GKA, tak się nazywa ta platforma, i na niej jest zbudowany m.in. Lexus NX i Lexus RX, czyli osobówki, i to auto występuje wyłącznie w wersjach osobowych. 4-osobowej, tak jak ta, i 7-osobowej, tak jak ta. I obie Wam pokażemy wyłącznie na prezentacji statycznej, ponieważ to są wersje przedprodukcyjne, a samochód nie miał jeszcze takiej fizycznej, formalnej premiery jeżdżącej, a jedynie właśnie taką statyczną. Do czego można go porównać gabarytowo? No oczywiście do najbardziej luksusowego, obecnie dostępnego na rynku vana, czyli Mercedesa klasy V. I mamy tutaj bardzo podobne wymiary zewnętrzne, bo jest tylko o centymetr krótszy od V-klasy długiej, czyli tej takiej pośredniej pomiędzy krótką a tą bardzo długą. Natomiast rozstaw osi jest tutaj już o 20 cm krótszy niż w V-klasie, bo ma 3 metry równe, a w V-klasie długiej to jest 3 metry i 20 cm. Napęd też znany, ponieważ to jest też to, co mamy w NX-ie i co mamy w RX-ie, czyli oznaczenie 350H, czyli hybryda, czyli 2,5 litra z silnika wolnossącego, czyli silnik elektryczny, czyli łącznie 250 koni mechanicznych. Nawet nie chce mi się... A nie, otworzę Wam. Otworzę, oczywiście, że to otworzę, po to, żeby pokazać Wam jedną rzecz. Ultra interesującą, rzecz premium, rzecz wyjątkową w takim samochodzie, jakim jest Lexus LM. I tą rzeczą jest ten oto patyk! Yeah! I to tyle, co macie tutaj do oglądania z ciekawostek. Wyszło, jest, dobra. Teleskop, szanowny Lexusie, do takiego samochodu Was, producenta, który zamawia go w milionach egzemplarzy, kosztuje tak mniej więcej jakieś $5, więc polecam. No, natomiast mamy tu również napęd na 4 koła, gdyż elektryk znalazł się także na tylnej osi i tylko taka wersja będzie oferowana na niektórych europejskich rynkach, w tym Polsce. Wnętrze jest takie samo jak w wersji 7-osobowej, więc tam silnemu będzie wygodniej na tylnej kanapie, żeby je pokazywać. Teraz pokażemy Wam przestrzeń pasażerską w wersji 4-osobowej. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. W V-klasie, żeby otworzyć automatycznie drzwi, musicie je pociągnąć za klamkę, tak fizycznie. Tutaj możecie je otworzyć albo z pilota, i to prawe i lewe oddzielnie, bo są dwa przyciski, albo możecie to zrobić naciskając po prostu tutaj strzałeczkę w prawo albo w lewo. Miejsce na parasolkę, taką ekskluzywną za 18 000 złotych jest. Nawet ma specjalne miejsce, żeby mogła sobie ociekać i żebyście nie pobrudzili wodą podłogi. Zobaczcie, jaki nawet uchwyt tutaj jest solidny. Jak na wersję przedprodukcyjną, to generalnie samochód jest świetnie zrobiony. Nawet tu już jak wchodzicie, to jest skórzane, a to wnętrze, ta tylna część pasażerska jest tym, co najbardziej wyróżnia LMA na przykład właśnie od V-klasy. Bo tu w wersji 4-osobowej macie wyłącznie 2 fotele. Za mną jest tylko bagażnik, nie ma trzeciego rzędu siedzeń. Wszędzie macie tutaj skórę. Tu jest skóra, tu jest skóra, tu jest skóra, tu jest skóra, tu skóra. To nawet jest skórą, tylko w formie zamszu. To jest drewniane. Plastiku jest tutaj naprawdę jak na lekarstwo. Natomiast słyszycie? Ale to tylko dlatego, że to jest wersja przedprodukcyjna. Co możecie zrobić tutaj z dachu? Możecie sobie otworzyć albo zamknąć drzwi, no bo wiadomo, że w takim samochodzie one muszą się otwierać i zamykać tylko i wyłącznie elektrycznie. Tu w dachu macie też sterowanie żaluzjami w tych małych okienkach dachowych, tu jedna, a tu druga oczywiście sterowane niezależnie. Tutaj macie lustereczko i to z podświetleniem, tak jak na przykład jest w LS-ie albo w limuzynach segmentu F. Tutaj już jest tylko zwykły schowek, na przykład na okulary. Nawiewów jest kilka, tu jeden nawiew, tu drugi nawiew, tu nawiew, tam też nawiew, zależnie od każdym możecie sterować sobie indywidualnie, zależnie od tego, czy chcecie ochłodzić stopy i ogrzać twarz, czy zupełnie odwrotnie, bo lubicie ciepłe stópki, a chłodniej jak Wam jest wryło. Tutaj cup holderek. Co w niego wstawiacie? Oczywiście szampana, którego znajdujecie w lodówce i ona działa w taki sposób, że naprawdę wystarczy 15 sekund i jest chłodniutka, wchodzą zimne, aż korci, co? Tu macie przed pasażerem 2 schoweczki, podświetlone odpowiednio, idealnie, pięknie wyłożone. W tym możecie gromadzić hajs z kontraktów, jak widać. Klimatyzacja sama w sobie ma oczywiście Nano X, czyli oczyszczanie ze wszystkich cząstek stałych, nawet z najmniejszych form wirusów i bakterii. Biznes klasa,
Lexus cały czas powtarza, że to nie jest van. W ogóle tej nomenklatury nie używa. Zresztą mówi, że LM oznacza Luxury Mover, czyli luksusowy środek do przemieszczania się. Proszę, jak w biznes klasie macie stoliczek, zobaczcie nawet jak wykonany, to żaden plastik, tylko to jest po prostu stal, a tutaj jest pokryte skórą. Składacie, ciach wchodzi i nawet takie drobne elementy są przemyślane, jak to, że w momencie, kiedy to otwieracie, to tutaj się płyteczka odchyla, a jak chowacie, to ona ładnie tę dziurę tutaj zasklepia. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, 2 porty USB-C oraz podłączenie słuchawek. Z drugiej strony jest dokładnie to samo i czai się pod taką klapeczką też. Żeby lepiej to było widać, to silnemu obniżę, proszę bardzo, oparcie fotela. Gdyż, o, widzisz? 2 gniazda USB-C, liczę 1, 2. Gniazdo słuchawek liczę 1. Oraz ładowarka indukcyjna liczę 1. Tak? Nie bez powodu obniżyłem to oparcie, bo teraz obniżę w swoim i zobaczycie, do jakiej pozycji to oparcie się obniża. To nie jest tak jak w Mercedesie klasy S wspomnianym, jak w Audi A8 w najdłuższej wersji, ani tak jak w BMW serii 7, choćby się kupili w wersji long, very long, longa longiem poganiał, to nie osiągniecie takiej pozycji jak w LM-ie. Proszę, podnóżek, tak, na płasko, chłop 2 metry. Coś nieprawdopodobnego. To nawet w żadnym Rollsie tego nie spotkacie. A to jeszcze nie koniec nowinek, ponieważ to jest clou programu w tym samochodzie. Czyli wielki ekran, jak widzicie, 48-calowy, który jest podzielny na 2. I możecie na tym wyświetlać co innego, a na tej części co innego. Co? Na przykład to, co macie na swoim laptopie, gdyż auto to otwiera się na 2 strony podłokietniczek i na przykład ten pasażer podłącza sobie tutaj do gniazda HDMI konsolę PlayStation. Daj, ja po to pokażę z tej strony silny, wiesz? O, ja to wezmę, przejmę to od Ciebie. Uwaga, teraz bąk robi za operatora. Silny przestało chyba nagrywać, wiesz? Nie, na kablu mam ten. Czekaj. Na kablu mam... Nagrywa się, to już Wam pokazuję. Mianowicie, tu jest gniazdo HDMI. I na przykład ja, teraz siedząc na prawym fotelu, mogę sobie podłączyć tutaj Xboxa i uprawiać gry. Tutaj do gniazda HDMI 1 można podłączyć sobie na przykład laptopa i sobie robić prezentacje, oglądać filmy na YouTubie, czy cokolwiek innego. A oprócz tego mamy tutaj jeszcze gniazdo 230 V. Poczekaj, tam pokażę, ile ma. Ma 200... Dobry jestem, tylko źle trzymam tą kamerę. O tak. Oprócz tego mamy tu jeszcze gniazdo 230 V, które obsługuje urządzenia do, uwaga, 1500 W, więc spokojnie możecie tutaj nie tylko doładować na przykład laptopa, ale właśnie podłączyć wspomnianą konsolę PlayStation tudzież tudzież Xboxa. No dobra, silny, ciężka jest ta kamera, ty nie masz takiej łatwej roboty, jak myślałem, powiem Ci szczerze. I oczywiście ten, który gra, może w słuchawkach mieć tylko grę, a nie słuchać na przykład muzyki, którą odtwarza sobie tutaj jego kompan, albo nie oglądać i słuchać tego, co on ogląda. A najlepsze zostawiłem Wam na koniec, bo nad ekranem macie szybkę. I uwaga, szybka jedzie w górę i oddziela Was całkowicie od przestrzeni kierowcy i jego pasażera, a jeszcze tę szybkę możecie cyk zamglić i staje się mleczna za naciśnięciem jednego przycisku. Kierowca też może ją otworzyć, ale żeby jej nie otworzył, to tutaj macie przycisk, który to blokuje. Nietypowe jak na vana jest również to, że otwierają się boczne szyby. I one również mają roletki, które wyjeżdżają stąd. Wszystkim można też sterować za pomocą takich 2 małych smartfonów. Każdy ma swojego, każdy z tej pozycji steruje sobie ogrzewaniem foteli, wentylacją, ich masażami, bo mają chyba 7 czy 8 różnych masaży. Mają też różne tryby, takie klimatyzacji, mode, Climate Concierge to się nazywa i My Original jest, oprócz tego 5 różnych zapamiętanych, czyli ustawiacie sobie fotel tak jak lubicie, włączacie albo jego wentylację, albo jego ogrzewanie, albo auto, włączacie taki kolorek wnętrza jak lubicie, taką nastrojową muzyczkę jaką lubicie, zapamiętujecie to pod My Mode i macie idealny swój własny tryb. A tym jednym przyciskiem można fotele do pozycji pionowej ustawić, wtedy się idealnie, o proszę, prostuje. Nie znam drugiego seryjnego samochodu, powtarzam, seryjnego, nawet Rollsa, który tę część pasażerską z tyłu oferowałby na tak wysokim poziomie, tak biznesową, tak komfortową, tak ekskluzywną, luksusową, intymną,
No można używać tutaj wielu słów. Jest to po prostu pierwsze tego typu auto na rynku. Bagażnika też nie otwiera się zwyczajnie, to znaczy jest tutaj przycisk i również można to w ten sposób zrobić, ale zobaczcie, że on się nie otworzył całkowicie, tylko tak jakby odskoczył, ponieważ do całkowitego automatycznego otwierania służy co innego, takie przyciski tutaj. Lexus wyszedł z założenia, że tutaj człowiek w takim luksusowym aucie może za przeproszeniem sobie luksusowo rękę, jak tutaj jest brudno i wszystko tam naleciało. Więc wpadli na pomysł, że umieszczą tutaj tak po 2 takie przyciski z każdej strony, z lewej i z prawej, żeby łatwo można było tylko nacisnąć go, delikatnie przytrzymując i nam się pięknie otworzy, a paluch pozostaje czysty i tej pięknej, białej tapicerki ten paluch nie ubrudzi ani nie zrobi niczego innego. I proszę, luksusowo można tutaj przewieźć parę naprawdę sporych walizek. Pojemności nie podają, bo nie to jest istotne w takim samochodzie. Natomiast mamy jakieś tam pasy mocujące, tu pod spodem, tutaj są te pasy mocujące, tu pod spodem jakiś taki wzdłużny schowek, a pod nim, zobaczcie, jak to wszystko wymontujemy, to jeszcze kryje się naprawdę całkiem spora przestrzeń, niemniej przedzielona takim plastikiem i tam wzmocnieniami, których nie da się wymontować. Więc jeżeli już, to tak, tutaj macie jakieś części, a tutaj możecie sobie nawrzucać plecaków albo jakichś innych gratów. Niemniej i tak szacun za to, że znalazło się tutaj miejsce pod podłogą, pomimo tego, że mamy przecież napęd elektryczny na tylnej osi, a baterię umieszczoną gdzieś tam w środku. Co oprócz tego? Jakieś haczyki, takie tutaj, światełeczka i też gniazdo 220 V tutaj akurat opisane i 1500 W, więc tu ładujecie na przykład Xboxa i macie go tutaj wpiętego, położonego, a tam macie podłączonego laptopa, żeby się ładował. Naprawdę biznes klasa przez duże B i przez duże K. Zdecydowanie. A nie, przepraszam, przecież to nie tego przycisku się do tego używa. Tego przycisku się do tego używa, a nie, tego się używa. Funkcjonalność drzwi w wersji 7-osobowej jest dokładnie taka jak w wersji 4-osobowej, czyli naciskacie i co ukazuje się waszym oczom? Dokładnie takie wnętrze, przynajmniej tutaj w tej części tych 2 foteli, jak w wersji 4-osobowej. Fajne jest to, zobaczcie, że ta rączka, te uchwyty tutaj są 3, zależnie od tego, jak wysoka jest osoba. Tutaj łapie sobie taki dryblas jak ja, tutaj ktoś, kto ma 1,60 m, a tutaj na przykład nasz Lenar, którego nie ma, ewentualnie jakiś dzieciak, żeby wskoczyć do środka. Więc bardzo praktyczne rozwiązanie. Co ciekawe, ten drugi rząd siedzeń tutaj jest identyczny, jeżeli chodzi o funkcjonalność, jak rząd w wersji 4-osobowej. Czyli też mamy tutaj 2 odrębne fotele. Nie ma jedynie tego szerokiego, jednego dużego podłokietnika, tylko są 2 mniejsze. Natomiast są też te małe ekraniki sterujące wszystkimi funkcjami. Odpalacie go i możecie sobie tak dźwiękiem, klimatyzacją, fotelami, światłem, osłonami i na przykład zobaczcie, bierzecie sobie, że obie osłony sobie chcecie zamknąć i cyk. I obie osłony się zamykają. Żeby to w pełni Wam pokazać, to jeszcze zamknę drzwi może. Chcecie obie otworzyć osłony z obu stron, to tylko naciskacie otwórz i Wam je otwiera. W dachu identycznie, proszę. Obie zamknij i obie zamyka po prawej i po lewej stronie. Funkcjonalności tych małych 2 smartfonów naprawdę jest mnóstwo. To samo dotyczy światła. Wszystkie strefy możecie sobie obsługiwać, możecie je rozjaśniać, lampki do czytania włączać albo wyłączać i ustawiać ich jasność, podświetlenie i kolory i wszystkie strefy i według strefy i jasność i właśnie zmieniać sobie kolory tych wszystkich motywów. Wszystko to działa nawet dosyć sprawnie. Dźwięk. No to jak podłączacie sobie dźwięk, to oczywiście sterujecie. Macie tył Miracast, tył HDMI, FM, cyfrowe radio, dźwięk Bluetooth, USB, Miracast. Jest tego mnóstwo, też sobie wszystkim tym możecie tutaj sterować śmiało. Ekran no nie jest tak imponujący jak w tamtym, ale nadal jest jeden, na którym wszystko ładnie Wam się wyświetla i możecie widzieć, czy właśnie radio, które włączacie, czy sobie też coś obejrzeć albo w coś zagrać, jak podłączycie to pod HDMI. Klimatyzacja jest dla tylnych foteli niezależna, dwustrefowa, tu są 2 kolejne strefy, troszkę więcej schowków, tu jeszcze jeden schowek dla 3. rzędu pasażerów, są te 2 wspomniane daszki, można też tutaj nie tylko żaluzjami sobie sterować ręcznie z drzwi, ale można też sobie tak opuścić szybeczkę. Tutaj co mamy? No nie mamy lodóweczki, tylko mamy już schowek. Tutaj co mamy? Mamy gniazdo nadal do Xboxa albo do nawet czajnika, jakbyście chcieli sobie kawkę w drodze zrobić, to możecie tu go podłączyć. Jak czajnik jest taki 1,5 kW mocy, to go spokojnie tutaj obsłużycie. To nie jest schowek, choć tak wygląda, bo tutaj jest lampeczka, która daje Wam podświetlenie. Teraz podświetla mi paznokietek ładnie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność fotela,
to co ciekawe, jest ona identyczna jak w wersji 4-osobowej. Czyli albo sterujecie tym sobie, tymi przyciskami tutaj z boku, tam są umieszczone od wewnątrz, tutaj są od zewnątrz i mamy ogrzewanie, mamy wentylację, mamy masaże, pokazuje mi, że muszę go umieścić w strefie doładowania, już jest w strefie doładowania i proszę bardzo, jedyne ograniczenie jakie macie, to nie kładzie się tak bardzo na płasko oparcie fotela ze względu na tylną kanapę. Ale ono, zobaczcie, i tak jak bardzo się kładzie do tej pozycji. Ale to i tak oznacza, że macie fotel ginekologiczny albo dentystyczny, bo podnóżek również jest, proszę, jedzie. I jedyne czego brakuje tutaj to miejsca na nogi. Bo podjechał tak, a ja nóżki mam tak. Nie wiem, kto tam siedział z przodu. Tu przycisku nie mam do regulacji, ale mam przy tym fotelu do regulacji, więc jak będziecie mieli, siedząc na tym fotelu, mało miejsca na nogi, to możecie odsunąć fotel albo pochylić mu oparcie niezależnie. Tu ten jest maksymalnie odsunięty do tyłu, dlatego ja tu mam trochę ciasno, ale dla odmiany ta wersja również może się przesuwać do przodu. Teraz jadę do przodu na tym fotelu. Zobaczcie jak bardzo do przodu. O Jezu, aż muszę złożyć podnóżek, żeby tam włożyć nogi. O matko, ale tu kombinacji jest. Jesus Christ. I teraz wyprostować sobie ten z tyłu. Jest, idzie prosto, idzie. Dobra, odsuwam go troszeczkę jednak, żeby pokazać Wam jeszcze parę rzeczy. Jedną z nich jest to, że tutaj również mam cup holder, a z tej strony mam też to, co widzieliście w wersji 4-osobowej, czyli stoliczek, też na nim skórkę, też dobrze wykonany, ale skromniejszy i się nie rozkłada, jest po prostu mniejszy, bardziej na iPada niż na MacBooka. Komfort. Oczywiście, że jest komfort. Komfort polega na wentylacji, komfort polega na podgrzewaniu fotela. A relaks polega na tym, że mamy, proszę, masaż, ale masaż tutaj jest tylko jeden. Tam jest tych masaży 6 czy 7, różna intensywność. Tu możecie mieć tylko niski albo wysokie natężenie tego masażu, ale masaż jest tylko jeden. Żeby dostać się do tyłu, to tutaj możecie sobie sterować najpierw przesuwaniem tego fotela bocznym przyciskiem. Zobaczcie, jak wszędzie podkreślają, co to jest za marka. Nie? Ale szczerze Wam powiem, nawet kurczę, to jak ten plastik jest solidny, no to jest to trochę inne wrażenie niż to, co znamy z innych samochodów. A pociągnięcie tej wajchy oznacza, że fotel maksymalnie podjeżdża do przodu, ale jest dosyć ciężki, więc dzieciak go na przykład nie uruchomi. Niemniej wejście do tyłu jest super. Proszę. I miejsca w tym trzecim rzędzie siedzeń też jest sporo, ale nie tyle co w V-klasie. I tak, auto reklamuje się jako 7-osobowe i w porządku. Te 7 miejsc można zaakceptować tylko w takiej formie pisemnej, bo tutaj ten środkowy fotel, a raczej nie fotel, to jest jakieś nieporozumienie, ponieważ wszystko tu macie na plecach, to musimy tak wyrównać. Jest niewygodnie, jest pionowo, jest mało miejsca nad głową i na nogi. Więc to nie jest 7-osobowe auto i nie używajmy takiego sformułowania. To jest auto 6-osobowe plus pół osoby ewentualnie na krótkie dystanse. Formalnie przyjmijmy, że LM350H w wersji 7-osobowej jest 6-osobowy i wówczas faktycznie osoby, które nim podróżują nawet na dłuższym dystansie, będą miały tutaj wystarczająco dużo miejsca i nawet nad głową. Czy jest tu jakaś regulacja? Jest regulacja. Tę kanapę można przesunąć. Ten fotel przesuniemy do przodu, powiedzmy tak. Ta osoba tu będzie jechała bardziej pionowo i będziecie jechali w mniej komfortowych warunkach, ale nadal komfortowych, jak na 6 osób. Gdzie to jest? Powiedzmy tak, nadal jako osoba 1,90 m mam sporo miejsca i tę część też tutaj w ten sposób przesuniemy. I nadal tutaj te 4 osoby w części pasażerskiej będą jechały dosyć komfortowo. Nawet delikatnie pozwolę sobie pochylić oparcie. Zagłówek mam teraz dobrze ustawiony i wyobrażam sobie, że jak to są na przykład dzieciaki albo osoby mniejszej postury, że tu będą miały wygodnie na dłuższej trasie. Mają roletki, nawet tutaj w tych tylnych oknach. Mają nawiew klimatyzacji, mają schowek, mają lampeczki, mają jakieś schoweczki, mają gniazda USB-C do ładowania swoich urządzeń pokładowych i tutaj co mają? A nie, tu mają bezpieczniki, to lepiej, żeby tam akurat nie grzebali. Jest w porządku. I pytanie, czy wtedy takie 6 osób jest w stanie zabrać jakiś bagaż ze sobą? No cóż,
I to jest największy mankament Elema 6,5 osobowego. Zobaczcie nawet, jak ten zagłówek tu jest zrobiony. A tu są podłokietniki, chociaż tyle. To najlepiej sugeruje, że to auto 6-osobowe. No cóż, powiedzmy, że jakbyśmy się naprawdę spieli, to 2 duże walizki. To jest wszystko. Do V-klasy wiem, ponieważ taki samochód miałem i tu możecie obejrzeć jego test. Jak jedzie V-klasą 7 osób, to wsadzacie walizki jedna obok drugiej, te duże, wchodzi ich 4 albo 5, już teraz dobrze nie pamiętam. Tutaj przy 6 osobach na pokładzie 2 to jest maksimum, lepiej tutaj pakować się z jakimiś kabinówkami. Ale jest też pewna zaleta tego wnętrza, bo jeżeli jeździcie w 4 osoby albo na przykład w osób 5, to robicie tak. Tutaj macie sterowanie tymi fotelami tam, które możecie sobie przesuwać dowolnie. To jest jedna rzecz. Ale fajniejsza, istotniejsza jest taka, że te fotele tutaj bardzo łatwo się przesuwają. Tylna kanapa w V-klasie, przesuwanie jej to jest jakiś absolutny koszmar. Jeszcze fajniejsze jest to, że jedno cięgienko, ten tył się składa, a oprócz tego, że się ten tył składa nam, to jeszcze zobaczcie, co robi. Tu do tyłu, tak, do boku. Tym sobie go przypinamy. O, w tym miejscu. I bez wyjmowania tylnych foteli mamy dużo większą przestrzeń. Do tyłu, tak, do boku. To sobie otwieramy, wpinamy, zaciągamy i proszę bardzo. A jeżeli tej przestrzeni chcemy mieć jeszcze więcej, to można z tych boczków te fotele w ogóle wymontować, wyciągnąć i tutaj mamy jeszcze więcej miejsca i to jest akurat zdecydowanie na plus całej tej konstrukcji 6-osobowej, podkreślam, 6,5. No dobra. Jeżeli chodzi o środek, no to oczywiście mamy tutaj już nowe multimedia znane też z NX-a, tudzież z RX-a, czyli duży ekran 14-calowy, concierge, rozpoznawanie mowy polskiej, OTA, czyli over the air, wszystkie aktualizacje i systemów bezpieczeństwa, i samych multimediów, i nawigacji z chmury. Wszystko ładne, szybko działające, przejrzyste, czytelne, więc działa to naprawdę dobrze. Natomiast zaskoczeniem jest jakość materiałów, która jest znacznie wyżej niż na przykład w RX-ie i powiedziałbym bardziej, że to wszystko jest poziom LS-a, czyli tego segmentu F już najbardziej luksusowego. To jest prawdziwe drewno, wygląda naprawdę świetnie i jego faktura, i jego wygląd. Fajny jest ten design, który z jednej strony jest prosty i minimalistyczny, bo nie ma tutaj zbyt wiele elementów, jak widzicie, ale jednocześnie bardzo estetyczny i bardzo sprawia wrażenie luksusowego. Fajny ten boczek drzwi przechodzący płynnie tutaj w ten środek z miękkiej, fajnej skóry. Skóra oczywiście anilinowa, czy tam anilinowana, bardzo przyjemna w dotyku, naturalnie barwiona, mięciutka. Tutaj skórka, naprawdę tego plastiku jest tutaj minimalnie. Tutaj schoweczek, ładowarka indukcyjna, 2 porty USB i jeszcze znalazło się miejsce na jakiś mały schowek, na przykład na okulary, bo w podsufitce go nie ma. Tutaj 2 cup holdery, takie otwarte, duży, pojemny schowek centralny, jedno gniazdo HDMI, jedno gniazdo USB-C oraz jedno gniazdo takie tradycyjne, zapalniczki, oczywiście schowek, tak jak te tylne, otwierane na obie strony. Z nowości mamy tutaj zegary, które dają się konfigurować, na przykład na środkowym możemy mieć nawigację albo asystentów jazdy, na lewym zużycie paliwa, tu jeszcze jakieś informacje i tu można sobie i prawy, i lewy, i środkowy ustawić tak, jak nam odpowiada. Przyciski do otwierania albo zamykania drzwi, które są tutaj od strony kierowcy, wolałbym, żeby były od strony tutaj konsoli centralnej, bo wówczas pasażer, tudzież pasażerka też może je obsługiwać. Niemniej, o teraz Ci silny zamknę te drzwi na przykład, proszę bardzo. Niemniej można tutaj również włączyć te gniazda 1500 W przyciskiem odrębnym. Można do pozycji pionowej złożyć tylne fotele też 2 przyciskami, czyli nimi sterować. No i jest Marian. Tak jakby luksusowo, nie? Nie bez powodu. Miejsce pracy kierowcy i miejsce pasażera to część Elema, której poświęciliśmy najmniej czasu, bo tu jest po prostu najmniej atrakcyjnie. Najbardziej wyjątkowy, najbardziej niesamowity, najbardziej inny i bezkonkurencyjny w zasadzie ten samochód jest tam z tyłu. W wersji 4-osobowej
zaskakuje i multimediami, i tym, jak się nim podróżuje, i tymi ekranami, i lodóweczką, i wykończeniem w najdrobniejszym szczególe. Wszystkim. Nie mogę się doczekać, aż się udam nim kiedyś w taką dłuższą podróż i przede wszystkim, czy nie będę miał choroby nomen omen morskiej, a nie lotniczej, jak usiądę, położę się na tych tylnych fotelach i ktoś mnie będzie wiózł. Ta część też zaskakuje tym z tyłu. Szkoda, że nie ma trochę pojemniejszego bagażnika, ale moim zdaniem ten samochód nie do tego ma służyć, żeby wozić nim bagaże, będzie służył do czego innego. Do ultra luksusowego przemieszczania się w mniejszym gronie, ale do pracy, robienia biznesów, do rozrywki, do wypoczywania w nim, bo myślę, że w tych dziedzinach sprawdzi się znacznie lepiej niż niejedna limuzyna segmentu F.